the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms, słuchajcie, jakiś czas temu wyszło parę ciekawych takich, można powiedzieć, leaków, przecieków, informacji od Lilith, ponieważ w Wietnamie było takie spotkanie, powiedzmy, z deweloperami, czy też ogólnie z, no wiadomo, community Lilith z graczami. Tak jak było w Chinach, tak jak było w Niemczech, tak jak było w Los Angeles, to teraz mieli, z tego co wiemy, w Wietnamie. I dużo ciekawych informacji wyszło. Tak jak widzicie, tutaj na start mamy Upcoming Update Reveal, czyli wersja Preview, czyli wersja taka, co może się nam pojawić w najbliższym czasie. Od razu mówię, że to będzie w lutym, żebyście też zdawali sobie sprawę, ale przez cały czas widać, że coś robią, zmieniają i naprawdę oni w 2025 rok weszli bardzo mocno. Chyba zauważyli, że gra potrzebuje troszeczkę świeżości i potrzebuje zachęcić nowych graczy, bo Rise of Kingdoms przez cały czas się tutaj napędza i przez cały czas w tym wszystkim siedzi i to naprawdę moim zdaniem fajnie się zgrywa. No i przejdźmy ogólnie do nowości. Tu będziemy mieli tak, że przy normalnej optymalizacji, czyli tam systemu, będziemy mogli sobie dopasować, z tego co tak rozumiem, build recommendation, czyli dowódcy do budowania. Not sure how to set up your troops and commanders. See recommendation from allies and top players. Czyli to będzie taka rekomendacja, jakby tak powiedzieć, nie wiem, czy te budowy, czy ogólnie do gry, czy gra będzie nam, jakby tak powiedzieć, wyznaczała jakby tak dowódców, którzy tutaj są rekomendowani do jakichś tam sytuacji, które chcemy stworzyć. Tu mamy akurat Cezara and Sun Tzu can activate extremely hide balls in fired bottles. No nie wiem jak to ogólnie nazwać, ale to mi się zdaje, że to jest taka rekomendacja, którą chcą wprowadzić, żeby, nie wiem, może nowym graczom było łatwiej wejść w tą grę. Kolejna taka optymalizacja, jakby tak powiedzieć, gry. Kolejna rzecz, która na pewno będzie bardzo fajna, bo w nowym sezonie poznamy 4 nowe skille w Battlefield Skills. Reset the cooldown for all your skills and reduce the energy cost of your next one. To zapowiada się naprawdę nieźle, czyli Liga Ozyrysa, czyli to, co wiecie, że lubię arki Ligi Ozyrysa, lubię to komentować, lubię to przeglądać i te skille się tym jakby tak interesować. Ja naprawdę lubię ten tryb gry. To Lilith znowu coś nowego wprowadza. To jest naprawdę kolejny boom, który w arce Ozyrysa wprowadzają. Tym bardziej, że ta Liga Ozyrysa teraz może być jeszcze ciekawsza ze względu na to, że te kadeki się zmieniają, dochodzą na nowe KD. Zobaczymy, jak to będzie porozbijane w tym momencie. No i też zobaczymy, gdzie ja będę grał. Nie no, Liga Ozyrysa, mam nadzieję, że nie ma takiego oparcia, żeby grać w topie, że wiecie, żeby grać w topie trzeba mieć naprawdę mocne konto, 18 VIP minimum, trzeba mieć 5 dobrych marszy z dobrymi kultami. To co ja mam, to ja, wiecie, ja się może nadaję do gry na top 32, top 64 w jakichś składach, niż tam w tej topówce, co tam się bije o największe laury. To jest gra już dla Welli, dla większych misiów, jak to się mówi, nie? Przejdźmy dalej. Tu mamy Personal Progress Rating, czyli Building, Commanders, Tech, Equipment, Tropes and Armament get a snapshot or currently progress. No i tu będziemy mogli taki przeglądać sobie progres, jeżeli chodzi w jakich tierach, powiedzmy, jesteśmy, czy jakby tak powiedzieć, nazwijmy może to tak, w jakich seedzie jesteśmy, jeżeli chodzi, jeżeli ja sobie odpalę światło, żebyśmy mnie lepiej widzieli, w jakim seedzie jesteśmy, jeżeli chodzi o dowódców, ubiór, formacje, wojska, technologie, czy też contribution, czyli budowlę, w jakiej seedzie się znajdujemy, no i w jakich procentach graczach się znajdujemy w królestwie. To jest jakby taka kolejna statystyka, którą możemy sobie przeglądać. Moim zdaniem jest fajna ta statystyka. Tak jak wiecie, macie statystyki teraz, ile mamy surowców, ile mamy speed-upów, możemy przejrzeć, nie musimy rzucać tego do bota, żeby on nam przeliczał, screeny i tak dalej. Więc to jest kolejna fajna opcja moim zdaniem. A oczywiście już się pojawiły jakieś pierwsze pogłoski, że technologia KVK już nie będzie tak bardzo liczona, ponieważ dowódcy, ekwipunek i formacja będzie miała większe znaczenie. Nie wiem, skąd taki leak się pojawił, ale wiem, że takie leaki już są, że technologia KVK już nie będzie takie miała znaczenia podczas walk dużego. A od razu wam
przystopuję, dopóki nie będzie jakiegoś oficjalnego info, że tak jest, ja to od razu mówię, że to trzeba troszeczkę ten euforię obniżyć, no bo moim zdaniem technologia KVK jeszcze będzie bardzo liczona w Kawkiwiki. To jest dla nich pieniądz, więc nie chce mi się zdaje, że to w tym momencie oni wezmą i słuchajcie, bardziej są inne aspekty gry ważne. Chociaż nie będę ukrywał, gdyby coś takiego było kiedyś, owszem, fajnie. Jeżeli byłoby tak, że technologia KVK nie jest tak bardzo ważna, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy i to nie będzie miało największego współczynnika podczas walk, bardziej będzie się liczył twój dowódca, ekwipunek, informacja, to mi się zdaje, że to jest najlepsze rozwiązanie w tej grze. Tym bardziej, że nawet na tym poziomie będziemy pewnie przegrywać dość mocno, bo nie oszukujmy się, dowódcy typu, czy to UL typu na 1.960, 1.093, tych najmocniejszych kadekach 2377, oni już te dowódcy 5-6 marszy na full 5 kultach mają, więc oni naprawdę nas mogą tutaj nawet bez tej technologii zgniatać, więc to jest i tak taki, wiecie, takie powiedzmy plotka, która gdzieś tam w necie się pojawiła. Ja ją na tą chwilę muszę zdementi, bo to bardziej chodzi tak, żebyśmy mieli tutaj wygląd naszego dowódcę, bo pewnie ktoś popatrzy na te statystyki i stwierdzi, o, technologia jest bardzo mało ważna, więc może o to chodziło. Od razu mówię, że to raczej tak nie będzie. To chodzi o tą technologię bazową, tą co macie, jak rozwijacie swoje konto. Nie o technologię KVK. Lećmy sobie dalej. Kingdom Bundle. Whether in your home kingdom or the last kingdom, make your voice hear. Czyli co? Nagrywamy coś i na przykład chcemy nagrać Happy Lunar New Year i każdy w królestwie będzie mógł to usłyszeć? Aha, no ja już widzę na polskie królestwo, jak to będzie wyglądać. Siema, wiecie co dalej, nie? Siema. Albo będą tak na jednych polskich królestwach na 2.7 czy 2, pamiętam, mieli tam jakiś, pamiętam, taki zawsze taki jeden tekst, pamiętam, na Discordzie leciał. Gdyby oni to zaczęli jeszcze puszczać u siebie na królestwie, o, jaja by były ładne, ale ogólnie pomyślcie sobie po prostu, jeżeli coś takiego będzie dopuszczone ogólnie, no będzie takie trollowanko, nie? Jeżeli chodzi, na początku w kadekach to będzie miało dużo zabaw. Pytanie też, czy to każdy będzie mógł zrobić, czy to będzie tylko jakaś możliwość, którą król będzie mógł pozwolić i wtedy będziecie coś takiego mogli zrobić, takie ogłoszenie. Albo po prostu to będzie, wiecie, król, generał, premier coś takiego robi. Wątpię, żeby to kurde każdy normalny gracz mógł coś takiego wrzucić, żeby to gra wygenerowała jakimś tam głosem. Czy też naszym głosem. To jest fajne, to jest, nie powiem, fajne na takie rozmaicenie, jakby tak powiedział, ogłoszenia, bo to też można wykorzystać w taki sposób, przygotujcie się do walki, albo zaraz walczymy, tylko to, kurczę, jest, wiecie, w Home Kingdom, ale też w Lost Kingdom, więc w sumie tu i tu możemy coś takiego wrzucić. Słuchajcie, zaraz będą walki, przygotujcie się, albo po prostu król może takie, wiecie, ogłoszenie, że to będziesz nawet gdzieś tam na drugim monitorze, ale będziesz słyszał, że walki są i trzeba mobilizację zrobić, więc to też, wiecie, ma też swoje plusy duże, nie? Jeżeli chodzi o walki w Lost Kingdom. I mi się zdaje, że to bardziej to musiałby to robić właśnie ktoś R5, R4, osoby, które się tym powinni tak zajmować i moim zdaniem to prowadzić. Nie? Co tu mamy? Kingdom Title Shielding, czyli kalendar makes assignment titles a breeze shoulder automatic title apparent do you save yourself the hassle. Czyli co? Będziemy mieli tutaj w jakichś tam kolorach oznaczenie naszych tytułów i w tym momencie, kiedy będziemy wrzucać jakiś dany tam tytuł, to będziemy wiedzieć, kto jakiego tytułu kiedy używał i będziemy mieć to rozpisane, będziemy mogli mieć to podgląd w kalendarzu. Czy to jest jakiś plus duży? Powiem wam szczerze, że w młodych królestwach pewnie tak, ale w starych królestwach to nie będzie miało jakiegoś znaczenia moim zdaniem. No tak, no dla mnie to jest, to i tak większość korzysta z botów tytułowych.
Myślę, że po prostu w KVK 1, 2 ten młody królestwach to będzie fajna rzecz, że będziemy wiedzieć kto jaki tytuł ma, ile go ma, albo ile razy go używał, albo co rozwija, to też może jakoś nam może, nie wiem, pomoże przy, nie wiem, zenitach, czy tam innych eventach związanych z przyrostem siły. Więc też możemy zobaczyć, jaki dany dowódca, jak wykorzystuje tytuł, żeby rozwijać swoje, żeby tak powiedzieć, no, swój zamek, swoje królestwo, nie? To z jednej strony może być fajne. No tu mamy też informację o tym Subotaju, który wam nagrałem wczoraj, więc też będziecie mieli informację, że nowy dowódca kawalerii, czy już macie informację o nowym dowódcy kawalerii, więc to pomijamy. Nev Game Mode, Valiar Cruible. Demonstrate your valor in pure field combat. Doesn't our trust battle login to take home the spoils of war. Czyli nowy oczywiście event związany, to jak widzimy jakieś skrzynki nam spadają, będziemy się gdzieś tam bić przy tym, mamy jakieś runki do zbierania. Kurde. Ciekawe, bo fajna opcja w grze taka. Mi się zdaje, że będzie fajnie wyglądać, tylko tutaj widzicie, że tu mamy chyba 5 marszy, więc pytanie, czy my będziemy tutaj gdzieś w grze i będziemy się bić z innymi, czy 5 na 5 powiedzmy. Ciekawe, czy gier tu ma znaczenie, czy nie. Ale fajnie, że coś taki game mode robią. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, bo ja lubię takie nowości i lubię takie gierki w grze, które oni robią i można coś na przykład też zdobyć fajnego, żeby rozwinąć swoje konto. No i tu macie takie ogólnie przecieki, które było z Wietnamu, czyli tutaj macie informacje właśnie o tym nowym 6. sezonie, to oczywiście jest po wietnamsku, tu macie informacje o tym właśnie March Combo Assistant, który też będzie można linkować, na przykład gdzieś tam w grze, co tam, gdzie wysyłamy, tak samo tu macie o tych Power Rating System, King of Horn, czy macie takie w Lost Kingdom i w Lost Kingdom i w Home Kingdom, tu będzie pewnie jakiś oddzielny czat, gdzie to będziemy ogłaszać. Tu mamy ten tytuł, a pierwszy system, o którym rozmawialiśmy. No i tutaj były też te przecieki związane po wietnamsku z dowódcą kawalerii, które też już macie nagrane. My sobie tutaj przy okazji przejdźmy, jak tutaj chłopakom idzie na 1.960. No widzicie, że tutaj są dość mocno wypychani moim zdaniem. To już się pali. Są zabudowani. Tu zresztą widzę, że chyba też ich palą. Tak, to też ich palą. No GT przycisnęło, rozwinęło skrzydła i mi się zdaje, że oni to wygrają. Tutaj próbują znowu 1.1.8 i 1.3.16 próbuje zamknąć totalnie 1.8.4.6. Jeżeli ktoś nie wie, no to w 1.4.8.6 gra bardzo znany gracz, czyli Marquinhos z PSG. Może niektórzy nie wiedzieli. To możecie tu zobaczyć. Marquinhos przeważnie wiadomo on gra, ale też wiem, że dużo ludzi gra, jakby tak powiedzieć, na jego jakby tak powiedzieć koncie, no bo on też pilotów potrzebuje, nie oszukujmy się, to jest gość, który pyka w roka, ale też pyka mecze i też jest zapracowanym gościem, więc tutaj przypuszczam, że po tym jak puszowali bardzo mocno jak puszowali bardzo mocno wieczorem, to teraz po prostu 1.1.8 i 1.3.16 tutaj próbuję zamknąć, tak żeby jak najszybciej pomóc i dostać się do 2.4.8.9, żeby wycisnąć 7 poty z GTA, ale myślę, że 1.8.4.6 nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Tam widzimy, że jeszcze jest dużo potencjału i walki, tu jeszcze możemy sobie przejrzeć na koniec, jak to wygląda. The Ace edycja możecie kojarzyć z Królestwa 3080. Jenokadę grał u Pertola, bardzo spoko gościu, słyszałem. Zresztą tutaj widzicie, że te punkty walki mają naprawdę bardzo mocne. No i tutaj się nie pitolą osno, tak, widzę, że też tutaj jest, no widzimy, że jest dużo walk, zresztą bardzo, jak widzicie, fajnie to, że pokazują, jak najeżdżamy, to pokazują, gdzie najwięcej walk tu w ostatnim czasie się działo, tu macie też pokazane z dzisiejszego dnia ogólnie, tu mamy jakieś teleporty szybkie, zamiany, żeby tak, to jest to, więc no, na koniec tu wam tylko powiem, że naprawdę fajnie to wygląda, nie? Takie małe, jak i w poprzednim odcinku, tak i w tym takie małe informacje z 1.96. W sumie pierwszego w 2025 takiego bardzo mocnego KVK, które możemy zobaczyć, bo to chyba jest no, na tą chwilę najmocniejsze kiwiki, które możemy oglądać i z taką ilością walk. Nie?
Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał. Rozwijajmy się, lajkujmy, pchajmy to przez cały czas do przodu. Komentujcie, udostępniajcie. Jeżeli ktoś z was, graczy, zaczyna w tą grę dopiero swoją przygodę, to też dawajcie mu znać, że jest ktoś taki, kto dla nich też nagrywa i też będziemy coraz więcej filmików wrzucać z KVK1, KVK2. Też troszeczkę będziemy update'ować ogólnie informacje z tamtych jakby tak powiem, młodszych królestw, no bo przez cały czas te nowe królestwa się tworzą, nowi gracze przybywają, więc widzę, że to przez cały czas się fajnie rozwija. Dzięki jeszcze raz, zobaczyska. Elo.